Witam z parku Lumpini w centrum stolicy Tajlandii. Wybieramy się na poszukiwania ogromnych waranów. W samym sercu jednego z największych miast Azji, Bangkoku, znajduje się oaza spokoju. Park Lumpini, znany z rozległych trawników, jeziora, licznych ścieżek i stanowiący miejsce odpoczynku dla mieszkańców miasta. Ale nie tylko ludzie znaleźli tu swój dom. W parku Lumpini żyją ogromne warany paskowane, znane inaczej jako warany leśne. Zanim opowiem o zwyczajach tych jaszczurek, kilka słów na temat historii parku Lumpini. Park Lumpini jest najstarszym publicznym parkiem w Bangkoku i zarazem najstarszym parkiem w Tajlandii. Został założony w 1925 roku na terenach podarowanych przez króla Tajlandii. W parku Lumpini znajdziemy również najstarszą bibliotekę w Tajlandii i charakterystyczne wieże zegarowe, wybudowane również w 1925 roku i swoją architekturą nawiązujące do budownictwa chińskiego. Park Lumpini z 4 stron jest otoczony tętniącym życiem centrum Bangkoku. Ruchliwe ulice, tuk-tuki, autostrady, a pomiędzy nimi prawie 60 hektarów zieleni, gdzie ludzie i zwierzęta znajdują azyl od zgiełku. Historia parku Lumpini zaczyna się od międzynarodowych targów. To właśnie dlatego król podarował ziemię, by móc zorganizować tutaj targi promujące m.in. tajski przemysł, zarówno w kraju, jak i za granicą. Po zakończeniu targów król uznał, że świetnym pomysłem będzie przekształcenie terenu na park. Został nazwany Lumpini na cześć miejsca urodzin Buddy w Nepalu. Miłośnicy aktywnego wypoczynku wokół jeziora w parku Lumpini znajdą wypożyczalnię sprzętu pływającego. Można wypożyczyć tam m.in. łódki, kajaki oraz rowery wodne w kształcie łabędzi. Nie trzeba się obawiać waranów, chociaż te świetnie pływają, ale zajmują się swoimi sprawami. Wśród tej miejskiej zieleni żyje jeden z najbardziej intrygujących mieszkańców parku Lumpini. Waran leśny. Choć przypomina smoka, jest jaszczurką, a dokładniej drugą największą jaszczurką na świecie po smoku z Komodo. I w tym zgiełku miejskiego życia znalazł swoje miejsce. Skąd w ogóle wzięły się warany paskowane w parku Lumpini? Po budowie parku jaszczurki osiedliły się tutaj, ponieważ znalazły dostęp do pokarmu, a przede wszystkim odpowiednie miejsca do budowy gniazd i kryjówek i spokój. Tutaj nie są przez nikogo niepokojone. Park Lumpini to również doskonałe miejsce do obserwacji ptaków. Ptaki, podobnie jak warany, osiedliły się tutaj ze względu na spokój, obecność starych drzew, na których mogą gniazdować, a przede wszystkim dostęp do dużej ilości pokarmu. Widzimy tutaj czaplę czatującą na gałęzi na przepływające ryby. Ale czapla obejdzie się smakiem, bo akurat przepływa żółw. Jest zdecydowanie zbyt duży, żeby skończyć jako posiłek dla czapli. W parku Lumpini notuje się około 30 gatunków ptaków. Doskonałe miejsce dla ornitologów. A jeżeli nie znasz się na obserwacji ptaków, to są tutaj organizowane zajęcia z obserwacji tych latających piękności. Waranów w parku Lumpini jest naprawdę mnóstwo. Obecnie w parku żyje przynajmniej 100 waranów. Kilka lat temu było ich ponad 400. Natomiast niektórzy turyści bali się tych wielkich jaszczurek, choć zupełnie bezzasadnie. Nadliczbowe jaszczurki zostały wyłapane i przewiezione do pobliskiego parku narodowego
gdzie żyją w spokoju. Jeżeli taki materiał przyrodniczy z centrum wielkiego miasta się tobie podoba, to oczywiście zostaw łapkę w górę. Spójrzcie tylko, jak zwinnie się wspina. Młode warany są łakomym kąskiem dla wielu zwierząt. Niekoniecznie dla kotów, ale na przykład dla czapli czy orłów. Dlatego najbezpieczniej czują się na gałęziach drzew, które rosną tuż przy wodzie. W razie zagrożenia waran zeskakuje z gałęzi prosto do wody i odpływa. Dorosłe warany nie muszą się chować przed czaplami, ale również lubią się wspinać. Dzięki długim i ostrym pazurom są w stanie wejść nawet na bardzo strome drzewo. W parku Lumpini wykorzystują gałęzie drzew, żeby odpocząć od turystów, którzy robią sobie z nimi zdjęcia. Subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów podróżniczych i przyrodniczych. Jestem bardzo ciekaw, jak blisko do warana mogę się zbliżyć, zanim ten uzna, że warto udać się do wody. Warany wyśmienicie pływają. Łapa dla skali. No i widzicie, waran na miejsce odpoczynku wybrał sobie chyba ławkę. No chodź, waranku, chodź. Chwila cierpliwości i waran sam do nas przyjdzie. Bardzo ciekawski. Zobaczcie. Piękne zwierzę. No chodź, kić, 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 kić. Chodź, waranku, chodź. Kić, 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 kić. No niestety. Warany leśne swoim zachowaniem przypominają trochę koty. Z tą różnicą, że zamiast futra mają łuski i nie miauczą, ale tak jak koty, kiedy mają dość zabawy, po prostu się oddalają. Warany paskowane najlepiej czują się w wodzie, bo są wyśmienitymi pływakami. Świetnie też nurkują. W razie potrzeby pod wodą na jednym wdechu waran leśny może spędzić nawet pół godziny. Pod konstrukcją za mną jest ogromny waran. Tylko spójrzcie, jaki wielki ogon. Te jaszczurki dorastają do 3 metrów długości i mogą ważyć nawet ponad 30 kg. Tyle co owczarek. Ten jest całkiem spory i kopie dziurę. Przyjrzyjmy się mu bliżej. Oczywiście oglądając warany, pamiętajcie o odpowiednim obuwiu. Długie i silne pazury oraz kończyny przydają się waranom nie tylko podczas wspinaczki na drzewa. Warany uwielbiają kopać i są w tym naprawdę niezłe. Nora warana może mieć nawet 10 metrów długości. We wnętrzu nory tych jaszczurek panuje stała temperatura, około 26 stopni Celsjusza. Warany leśne przyciągają do parku Lumpini mnóstwo turystów, zarówno zagranicznych, jak i lokalnych. Tajowie również chcą mieć zdjęcie czy filmik z ogromną jaszczurką. Pamiętajcie tylko, to nadal dzikie zwierzęta, a ponadto słusznych rozmiarów i z ostrymi zębami. Dlatego zadowólmy się zdjęciem z daleka. Absolutnie nie próbujcie karmić czy niepokoić tych jaszczurek. Ugryzienie warana to nic przyjemnego i bardzo źle się goi. Tym razem mamy 2 średnie osobniki.
Ich zachowanie przypomina trochę zachowanie psów. Z tą różnicą, że psy poznają kolegów i koleżanki za pomocą nosa, a warany za pomocą języka. Znajdują się tam receptory, dzięki którym jaszczurka zbiera informacje o otoczeniu. I jak widzicie, podobnie do piesków, nie zawsze mają ochotę na zabawę. Jeden z waranów ewidentnie podziękował za bliższe zaznajomienie się, a drugi, speszony, idzie do wody. I kolejny się zainteresował. Mam nadzieję, że nie uznał mnie za swój obiad. Warany leśne są bardzo pożytecznym zwierzęciem, a w parku Lumpini pełnią ważną rolę. Pomagają utrzymywać park w czystości. A dlaczego? Ze względu na swoją dietę. Warany chętnie żywią się padłymi rybami, żółwiami, drobnymi skorupiakami, ale polują również na niewielkie zwierzęta, pomagając utrzymać ich liczebność w ryzach. Młode warany nie są zbyt wybredne, jeżeli chodzi o jedzenie. Chętnie zjedzą nawet szczura czy mysz. Nie pogardzą również karaluchem czy większym ślimakiem. Dorosłe warany jadają również węże, żaby, młode krokodyle i różne ssaki. Natomiast nie lubią się przemęczać i jeżeli znajdą jakąś padlinę, to wcinają ze smakiem. Park Lumpini to idealny przykład, że człowiek i przyroda mogą żyć w zgodzie obok siebie, nawet jeżeli są to ogromne jaszczurki. Spójrzcie tylko, ilu spacerowiczów i biegaczy. Do usłyszenia. To już koniec materiału z parku Lumpini.